Głogówek to ciekawe miasto w województwie opolskim, które w tym roku obchodzi 800-lecie swojego istnienia. Mimo że miasto jest niewiele, to znajduje się tutaj dużo fajnych atrakcji i zabytków, które można zobaczyć. Mnie przede wszystkim przyciągnęły tutaj mury obronne, które zostały odrestaurowane. Ja jestem na dosyć sporym rynku, a za mną stoi piękny ratusz. Zobaczyć można piękny barokowy kościół świętego Bartłomieja. Znajduje się tutaj również kościół świętego Franciszka, we wnętrzu którego jest domek lorytański, a także w mieście jest zamek Oberstdorfów, na którym Ludwik van Beethoven skomponował swoje najsłynniejsze dzieło, a mianowicie Piątą Symfonię. Także jeśli jeszcze nie byliście w Głogówku, gorąco Was do tego zachęcam. Jest to miasto naprawdę warte odwiedzenia i choćby pospacerowania sobie po nim. Po środku Starego Miasta w Głogówku znajduje się rynek o długości 120 metrów, a w jego centralnej części znajduje się renesansowy ratusz z 1608 roku. Tenże ratusz został w trakcie II wojny światowej częściowo zniszczony i w latach 50. odbudowano go. W tle za mną stoi kolumna maryjna z 1677 roku, natomiast rynek otoczony jest przez liczne kamieniczki, z których najstarsze możecie zobaczyć m.in. za mną w tle, pochodzą z XVII wieku. Obok ratusza zobaczyć można niewielką wystawę z okazji 800-lecia miasta. Jest tam opisana historia Głogówka, a także ciekawe zdjęcia. Prawa miejskie przyznano w 1275 roku, ale pierwsza wzmianka o Głogówku pojawiła się już dużo wcześniej. Podczas wizyty w mieście udało mi się zobaczyć salę posiedzeń ze sklepieniem kolebkowym. Jej ściany zdobi 7 fresków, które przedstawiają najważniejsze wydarzenia z przeszłości Głogówka. Ich autorem jest wrocławski malarz Albert Helm, a freski powstały w 1942 roku. Spacerując po rynku, warto zwrócić uwagę na najpiękniejszą kamienicę pod numerem 25, w której w przeszłości mieszkał Franciszek Sebastini, twórca fresków w zamkowej kaplicy Jana Chrzciciela i obu miejscowych kościołach. Kościół świętego Bartłomieja w Głogówku powstał w XIV wieku w stylu gotyckim. W 1379 roku podniesiono go do rangi kolegiaty. W XVIII wieku przeszedł przebudowę i od tego czasu reprezentuje styl barokowy. Wnętrze tego kościoła jest niesamowite, wręcz jeżeli tylko będziecie kiedyś w Głogówku, gorąco zachęcam Was do odwiedzin, gdyż jest to prawdziwa perełka. Do północnej ściany prezbiterium przylega kaplica, która powstała około 1400 roku. Pierwotnie nazywano ją kaplicą Krzyża Świętego, a od 1601 roku nosi nazwę kaplicy Oberstdorfów. Jej wnętrze skrywa nagrobek Jana Jerzego III oraz jego żony, a w podziemiach mieszczą się krypty rodzinne Oberstdorfów.
Jestem w tej chwili w Parku Miejskim w Głogówku, a w tle za mną możecie zobaczyć zamek Oberstdorfów. Pierwszy zamek powstał tutaj na przełomie XIII i XIV wieku, a jego budowę rozpoczęto na zlecenie księcia Władysława Opolskiego. Później przez jakieś 200 lat warownia ta należała do książąt opolskich. W 1655 roku przez kilka miesięcy na zamku przebywał król Jan Kazimierz wraz ze swoją świtą, której liczebność wynosiła jakieś 1800 ludzi, co było większą liczbą niż ówczesna ilość mieszkańców Głogówka. No i tymczasowo Głogówek wówczas był stolicą Polski. Co, wchodzimy do środka? Znajduję się w tej chwili na zamku Oberstdorfów w Głogówku. Za mną w tle możecie zobaczyć barokową kaplicę Jana Chrzciciela, która jest chyba najpiękniejszym miejscem tutaj na zamku. Wszedłem tutaj dzięki przewodnikowi z miejscowego Muzeum Regionalnego. Generalnie zamek jest znany z tego, że właśnie m.in. Ludwig van Beethoven tworzył tutaj piątą symfonię, a Franciszek Joachim Oberstdorf zaliczkował ją w kwocie 150 guldenów. Później w podziękowaniu prawdopodobnie za gościnę Beethoven zadedykował swoją czwartą symfonię wspomnianemu Franciszkowi Joachimowi Oberstdorfowi. Natomiast wracając do samej kaplicy, jest ona barokowa pod wezwaniem Jana Chrzciciela, powstała w XVII wieku. Tak w ogóle tutaj na zamku znajdują się aż 3 kaplice, będziecie je mogli zobaczyć na filmie. Natomiast ta Jana Chrzciciela powstała na planie prostokąta i ma wysokość 2 kondygnacji. Podziwiać można tutaj freski autorstwa Franciszka Sebastianiego z lat 70. XVIII wieku. A ja zapraszam Was na dalsze zwiedzanie zamku. W Głogówieckim zamku były aż 3 kaplice. Druga z nich była pod wezwaniem Jana Ewangelisty i w jej wnętrzach zachowały się freski. Trzecia kaplica, zwana Srebrną, nosiła wezwanie Karola Boromeusza i miała srebrne ozdoby na hebanowych ołtarzach. W XVI wieku zamek przeszedł na własność rodziny Oberstdorfów, a warownia została wówczas gruntownie przebudowana na styl renesansowy. Dokonano rozbiórki gotyckiej części z wieżą, a wzniesiono trójskrzydłowy gmach z kaplicą, który obecnie jest zamkiem górnym. W późniejszym czasie, na przełomie XVI i XVII wieku, rozbudowano go jeszcze poprzez dodanie zamkowych wież. Po zakończonych pracach związanych z rozbudową zamku górnego w 1606 roku rozebrano przedzamcze, budując na jego miejscu zamek dolny. W 1800 roku warownia została zniszczona przez pożar, a obiekt przez kolejne kilkadziesiąt lat był częściowo zrujnowany. W XVII wieku na zamku założono bibliotekę, która uznawana była za jedną z największych na Górnym Śląsku. Pomieszczenie to w dobrym stanie przetrwało do czasów współczesnych, a na suficie zobaczyć można tak zwane paradoksy, które określały rodzaj zbioru na półkach znajdujących się pod nimi. Głogówek jest częścią projektu Miasta Stojące Murem, czyli takiego projektu, gdzie znajdują się miasta, które posiadały w przeszłości mury obronne. Tak się składa, że w XIV wieku w Głogówku wybudowano właśnie takie obwarowania. Mogły mieć gdzieś między 1200 a 1300 metrów długości i ich obwód miał kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Natomiast do dzisiaj przetrwało jakieś 300 metrów średniowiecznych obwarowań i generalnie taki najbardziej ciekawy fragment znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego. Przy okazji został też niedawno odrestaurowany,
Możecie go teraz zobaczyć właśnie po mojej lewej stronie, także prezentuje się całkiem ładnie. Z obu stron jest naprawdę długi. Oprócz tego obniżony fragment murów możecie zobaczyć pomiędzy ulicami Skargi i Szkolną, a także do czasów współczesnych zachowała się brama zamkowa po północnej stronie miasta i baszta więzienna, w której aktualnie znajduje się Muzeum Regionalne, a także przy nim taki niewielki fragment średniowiecznych obwarowań. Baszta więzienna pochodzi z XIII wieku, a w jej wnętrzach w średniowieczu funkcjonował loch. Obecnie mieści się w niej Muzeum Regionalne, a w nim znajduje się niewielka wystawa. Dodatkowo warto wejść na wieżę, gdyż z góry jest piękny widok na miasto. Jestem w tej chwili w kościele świętego Franciszka w Głogówku. Jest to kościół, w którym znajduje się domek loretański z 1630 roku, aktualnie za mną w tle, ufundowany przez hrabiego Jerzego Oberstdorfa. Jest on wierną kopią tego domku z Loreto, a znajdująca się w nim figura Matki Bożej z drzewa hebanowego jest również jej wierną kopią. Pierwotnie ten domek loretański został wybudowany na zewnątrz kościoła, a w późniejszym czasie został zabudowany z zewnątrz jako północne skrzydło kościoła. Wspomniany wcześniej domek loretański trafił pod kościelny dach po zniszczeniach dokonanych podczas wojny 30-letniej. W 1765 roku kościół uległ pożarowi, a wspomniany już wcześniej Franciszek Sebastini dokonał jego odbudowy. Świątynia jest częścią klasztoru franciszkanów, którego zabudowania znajdują się zaraz obok niej. Pierwsi franciszkanie do Głogówka przybyli już w XIII wieku. Przed zamkiem Oberstdorfów, nieopodal klasztoru, stoi kaplica Grobu Pańskiego zbudowana w 1634 roku. Ufundował ją Jerzy III Oberstdorf. Jest ona kopią Bożego Grobu w Jerozolimie. W 1822 roku uległa spaleniu, ale odbudowano ją z lekko zmienionym wyglądem. Warto wejść do wnętrza, żeby przejść do drugiego pomieszczenia, należy to uczynić na kolanach. Przy ulicy Piastowskiej stoi niewielki kościół świętego Mikołaja z 1773 roku, który powstał w miejscu dawnego kompleksu szpitalnego z XIV wieku. Spod kościoła świętego Bartłomieja jest na niego ładny widok. Pozostając przy tematach sakralnych, warto przespacerować się na miejscowy cmentarz położony na południe od Starego Miasta. Znajduje się tam szachulcowy kościół Świętego Krzyża z 1705 roku. Dach świątyni jest skryty gątem, a wnętrze pochodzi z XVII i XVIII wieku. Bardzo cenne są znajdujące się wewnątrz drewniane rzeźby Matki Boskiej Bolesnej i Świętego Jana, które pochodzą z XVII wieku. Będąc tam, z pewnością waszej uwadze nie umknie gotycka wieża wodna z 1597 roku, która znajduje się przy ulicy Młyńskiej. Pomiędzy kościołem świętego Franciszka i zamkiem położone jest obserwatorium astronomiczne, które jest częścią klasztoru franciszkanów. W jego wnętrzu zobaczyć można wystawę poświęconą historii miasta. Przy Szkolnej znajduje się budynek dawnej synagogi z 1864 roku, która działała do Nocy Kryształowej, gdy została spalona. Budynku wówczas nie rozebrano, a po II wojnie światowej w jej wnętrzach funkcjonował magazyn. Kawałek za miastem w polu przy drodze stoi niewielka kapliczka z 1781 roku,
zbudowana przez Henryka Ferdynanda. Warto ją odwiedzić, gdyż jest bardzo malowniczo położona. Zwiedzając Głogówek, nie można pominąć pobliskiego sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Mochowie, w którego wnętrzach mieści się klasztor Paulinów. Podczas szwedzkiego potopu w klasztorze przechowywano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry. No i jak się Wam podobał Głogówek? Bo mnie bardzo. Znajduje się tutaj naprawdę mnóstwo nietuzinkowych atrakcji. Także zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia tego miasta. A przy okazji zostawcie suba na moim kanale i zostawcie również łapkę w górę. Zapraszam Was również na mojego bloga antykpodróże.pl, gdzie znajdziecie równie wiele ciekawych inspiracji, w tym również polskich miasteczek.